Xiaomi Watch 2 Pro na Wear OS. Słuchajcie, dożyłem tego momentu, wyszedł ten zegarek na Wear OS. Normalnie nie spodziewałem się, aczkolwiek kiedyś o tym wspominałem, że chciałbym, aby to się wydarzyło, tylko nie sądziłem, że faktycznie to się stanie, masło maślane. Ale słuchajcie, ten sprzęt występuje w jednej wersji rozmiarowej, jest to 46 mm, dlatego no właśnie, później troszkę będę o tym mówił, bo wygląda na mniejszej dłoni, no zależy od gustu oczywiście. Cena, właśnie, bo też występują dwie wersje, nie tylko kolorystyczne, czyli czarna i srebrna, która swoją drogą wygląda bardzo fajnie, jest ze skórzanym paskiem, ta akurat jest z gumowym, no to niczego nie zmienia, bo i tak jest wygodny, 22 mm, to tylko dodam. Występuje wersja eSIM i bez eSIM, ja akurat mam bez eSIM, bo nie widziałem jeszcze na rynku z wersją eSIM, tak szczerze. Patrzyłem i gdzieś ma się za jakiś czas pojawić, może już się pojawiło, jak oglądacie ten materiał, za 1299 zł, coś koło 1300 zł, ale ta wersja moja bez eSIM, która i tak jest bardzo fajna, o czym dzisiaj Wam powiem w tym materiale, kosztuje 1099 zł. I pytanie, czy warto? No ale tego się dzisiaj dowiecie, ale zanim to się stanie, zejdźcie na dół, zasubujcie ten kanał, polajkujcie, zostawcie komentarz, bo naprawdę bardzo fajnie mi się tworzy materiały, gdy widzę, że po drugiej stronie jesteście. A pamiętajcie, jestem kanałem, który jest w 100% niezależny, żadne firmy nie zaglądają mi do tych recek, które tworzę i tak zostanie. Lecimy. Zanim opowiem Wam o swoich wrażeniach i ogólnych możliwościach, to jest jedna rzecz warta odnotowania. Kompatybilność. Macie iPhony? To tego sprzętu nie użyjecie. Jednak nie róbmy nagonki na Xiaomi, bo od premiery Wear OS 3.0 takiej kompatybilności na iOS po prostu nie ma. Firma z Cupertino odcięła się swoimi zegarkami, które tylko na ich systemie funkcjonują. I to samo robi Android. Tak myślę. Ten ma Wear OS 3,5 i zakładam, że dostanie wersję 4, ale to tylko gdybanie, tak mi się wydaje też. Ma na to dużą szansę z uwagi na zastosowany najnowszy procek Snap W5 Plus generacji pierwszej i warto zaznaczyć, że procek pojawił się w zeszłym roku, a zegarków na nim mamy jak na lekarstwo. Kupiłem go w okolicach 24 października i od tego czasu miał już dwie aktualizacje. Aktualnie to Android 11, aktualizacje zabezpieczeń są z 1 października. Do procka jeszcze wrócę, bo warto skupić się na wyglądzie. Ten zegarek jest wyczuwalny, powiecie wow. No, nie tylko przez wielkość, która nie każdemu podpasuje, ale przez wagę, bo jest to ponad 54 gramy. Ma to swoje plusy, robi wrażenie solidnego sprzętu i myślę, że takim właśnie jest. Koperta ze stali nierdzewnej na pewno dorzuca swoje 3 grosze do tego poczucia. Jest to klasyczny wygląd, który się akceptuje lub nie lubi. Dlatego kobiety i osoby z drobnym nadgarstkiem przemyślcie zakup. Fajnie, że ekran jest lekko pod ramką. Mówi się, że jest to Gorilla Glass, więc powinien jakieś uderzenia przetrwać. Jakie to nie wiem. Czarnobłówki nie są zbytnio widoczne i tak system praktycznie jest cały w kolorycie czerni. Gdy spojrzymy na bok urządzenia, zobaczymy mikrofon, głośnik, ale co ciekawe i wygodne, 3 przyciski, z czego jednym jest obrotowa koronka i nie, tarcza nie jest fizyczna lub dotykowo obrotowa, tak jak było niegdyś w Samsungu. Wracając do koronki, generuje ona wibracje, co jest opcjonalne do włączenia. Dwukrotne jej kliknięcie sprawi, że odtworzą się ostatnio otworzone apki. Dłuższym wywołamy asystenta, dolny to ostatnio odpalone apki oraz Google Pay, bo oczywiście na pokładzie jest NFC do płatności zbliżeniowych. Górny natomiast jest konfigurowalny, domyślnie wywołuje treningi. Ekran robi robotę, jest to AMOLED, ma 1,43 cala i podstawy takie jak autoregulacja, jasność czy Always on Display, to wszystko tutaj jest. Sama jasność powinna być wystarczająca w słoneczny dzień, na który wyczekuję naprawdę z niecierpliwością, a jeszcze zostało pewnie z 5 miesięcy. Paski są na standardowych teleskopach 22 mm i ten jest naprawdę wygodny. Zanim powiem o innych smaczkach, to na pewno interesuje Was bateria. Procek należy do tych najbardziej energooszczędnych, które są teraz na rynku, jednak z Wear OS nie wygrasz. Bateria ma 495 mAh i według producenta wersja bez eSIM, którą ja mam, wytrzyma do 65 godzin, a z eSIM 55. W rzeczywistości przy aktywnym użytkowaniu jest to ciężkie do uzyskania. Taki 2-godzinny trening czy tam spacer w mieście z użyciem GPS to spadek 22% baterii. I nie, ciężko będzie utrzymać proporcjonalny spadek, by wytrzymał na przykład 9 godzin na samym GPS. Zmieniające się warunki atmosferyczne będą to sukcesywnie skracać i utrudniać. A realnie przy zwykłym użytkowaniu, jaki to może być czas? Załóżmy taki bezpieczny maks 1 do 1,5 dnia.
dla bezpieczeństwa. Jednak co mnie pozytywnie zaskoczyło, to dołączona ładowarka ładuje go w ekspresowym tempie, bo mi udało się uzyskać od 0 do 100% niecałe 40 minut, dokładnie tam było 38. Oczywiście przy podłączeniu kabla do kostki z szybkim ładowaniem. 8 godzin snu z włączoną analizą REM pobrała 16% baterii. Bezprzewodowego tutaj nie ma, no przynajmniej na mojej ładowarce, którą mam, bezprzewodowej zegarek się nie ładuje. Z innych ważnych informacji dla Was to jest tutaj 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. To w połączeniu z tym prockiem, który działa bardzo szybko, daje ciekawy sprzęt, którego zakup myślę warto rozważyć. I to nie jest reklama. Pamięć wbudowaną wykorzystać można na przykład na apki, które odnajdziemy w mobilnym sklepie Play, a i na muzykę, którą przesłać do zegarka musimy przez zewnętrzne apki, bo nie znalazłem wbudowanej opcji w aplikacji Xiaomi Mi Fitness. A szkoda, można podłączyć tu słuchawki, pobrać Spotify czy YouTube Music, asystent Google działa bez problemu, można go wywołać słownie lub przyciskiem, funkcjonuje w języku polskim. Może przedstawione nam treści powiedzieć, możemy tylko zobaczyć, co nam tam wypisał. Działanie systemu zasługuje na 5+, i cały czas to będę powtarzał, bo jest tutaj zachowana szybkość przy zachowaniu energooszczędności. Pełnoprawny multitasking jest na pokładzie, to oczywiście domena Wear OS. Wracając do sklepu, jest WhatsApp, aplikacji Messenger nie ma, ale jest Gmail, mapy, ale bez dostępu do internetu nie wyszukacie żadnych miejsc, chyba że znajdziecie jakąś, która obsługuje tryb offline. Przynajmniej na tej od Google tego nie doświadczycie. Jest i kompas, wysokościomierz barometryczny, pomiar SPO2 i tętna, częstotliwość jest do ustawień, ale i są również alerty. Mamy pomiar snu, płytki, głęboki, możemy włączyć REM, temperatura skóry. Za to jeżeli chodzi o ciało, to jest skład ciała, tam kompozycja ciała, poziom tkanki tłuszczowej, podstawowe tempo metabolizmu i zasolenia kości. Nie używajcie, gdy macie wszczepiony rozrusznik serca lub inne medyczne urządzenia lub jesteście w ciąży. Nie ma tutaj pomiaru EKG i pomiaru ciśnienia, a same pomiary, które wykonywałem, mogliście obserwować i uważam, choć to tylko amatorskie spostrzeżenia, pomiar wypada dobrze. Wodoodporność jest na poziomie 5 atm, ale producent informuje, aby nie używać go podczas gorącego prysznica, w saunie lub podczas nurkowania, ani podczas szybkich prądów, bo tak sama wodoodporność, to trzeba zaznaczyć, z czasem może ulec redukcji. Basen może być, ale no podczas pływania raczej w płytkiej wodzie. Apka do obsługi to Mi Fitness, innych instalować do obsługi nie musicie. Można podłączyć ją ze Strawą i w ten sposób eksportować treningi np. do pliku GPX. Bezpośrednio w aplikacji Mi Fitness tej opcji nie widziałem. Powiadomienia to sama przyjemność, gdyż jest to pełnoprawna sekcja, a do tego jest też aplikacja SMS, a to zmienia naprawdę dużo. Czyli zdjęcia, emotikony wyświetlą się prawidłowo, a odpowiadać można klawiaturą, emotikami, przełożeniem mowy na tekst lub szablonami dowolnie. Sygnalizacja to dźwięk, wibracja lub to i to. Inne opcje powiadomień to WhatsApp, tak jak mówiłem, Gmail lub inne powiadomienia, które są połączone z tą sekcją powiadomień, czyli dostać możemy tak naprawdę wszystkie. A rozmowy? Posłuchajcie sami. Dobra, tak nagrywa w tym sprzęcie. Trzymam ten zegarek w ten sposób. Nie ma jakiegoś ruchu, ale słuchajcie, kto by w tłumie w taki sposób rozmawiał? Raczej to nie ma sensu, więc myślę, że i ten test będzie dla Was, myślę, że taki w miarę. Mam nadzieję przynajmniej. Zobaczcie, jak sypie. Mogę ten zegarek trzymać w ten sposób i mówię do niego cały czas. Słyszycie mnie z rejestratora, który tam z drugiej strony to przechwyca. Więc ocencie sami jakość. To powiedz coś, to sprawdzimy ten głośnik. To przechwytuje akurat iPhone 12, ale... Ciebie było słychać bardzo dobrze, gdzie zaraz przerwało tak jakby, nie słychać żadnych dźwięków tam, nie wiem, samochodów, ulicy. Mało tutaj samochodów jeździ, ale tak naprawdę może to ten śnieg też, który sypie cały czas na zegarek i na wszystko tak naprawdę, na całego mnie, nawet już gardło. No ale ty mów, bo to jest test głośnika. No tak, poza tym jednym zrywem to było bardzo dobrze, powiedziałabym, że jest super, serio. Jakieś 8,5 na 10 dla mnie. No tutaj też jest w miarę głośno, chociaż wiesz, w tłumie to nie miałoby najmniejszego sensu. Lepiej słuchawki podłączać. Dobra, dzięki, hej. Treningi? Do wyboru jest apka od Xiaomi lub od Google. Dostępne są również kursy biegania, spalone kalorie, kroki, ale to ma każdy zegarek tak naprawdę i opaska. Dostępna jest opcja autopauzy w chodzeniu, bieganiu, ale nie ma w jeździe na rowerze, przynajmniej w apce od Xiaomi, bo na tej się na ten moment skupiam. Jest możliwość ustawień treningów, interwałów, celów, info w czasie aktywności prezentują się czytelnie, to trzeba przyznać. GPS na pokładzie jest, a precyzyjniej mówiąc 5 systemów i dwuzakresowe GPS. Pewnie ważniejsze dla Was są wyniki dystansu i tętna. Dlatego spuściłem z tonu i przy tym zegarku
multimedialnym, tak to w cudzysłowie nazwę, a nie typu sportowego, postawiłem na spacer 10 km między wysokimi budynkami. I różnicę w tym momencie między innym zegarkiem od firmy z Cupertino widzicie sami na ekranie. Wydaje mi się, że precyzyjniejszy był zegarek od Apple. Ale nie najgorzej wypadł Xiaomi, znaczy się, ciężko mi też oszacować. Wydaje mi się, że bardzo porównywalnie tutaj było. Liczba kroków to 15 188 na Xiaomi i 15 067 na Apple Watchu. Wstępnie przynajmniej w tym średnim i maksymalnym nie ma wielkich odchyleń. Wypadały podobnie dobrze, przynajmniej na podstawie tak amatorskich pomiarów, jakie jestem w stanie wam dostarczyć. Używałem również pasa Polar H10 w tym treningu, w tym spacerze. Tutaj też wyniki są zbliżone, czyli średnie, maksymalne, bardzo podobnie. A i sam pas da się podłączyć do zegarka, ale przez Google Fit, bo ta od Xiaomi tego nie oferuje i sam system też, czyli w ustawieniach nie udało mi się tego podłączyć. Pasa oczywiście. Fixa łapie szybko i to za każdym razem. Dostępny jest asystent głosowy podczas treningu. Ona nie należy do najlepszych, ale do najgorszych również nie. Można przywyknąć, aczkolwiek ja osobiście wolę Zip od Amazfita. Na szczęście nie potrzebujemy innych, by podłączyć zegarek na Wear OS, co też mówiłem. Jeżeli chodzi o statystyki, wszystko prezentuje się naprawdę czytelnie, raczej nie ma sensu się tutaj do czegoś przyczepiać. I tak każdy ma inne zdanie na ten temat. Najważniejsze, że wszystko nam tutaj działa. Również niektóre ustawienia zegarkowe możemy wykonać z poziomu tej aplikacji. To wszystko, jak sami widzicie, jest dostępne. Jeżeli miałbym powiedzieć, czego mi tutaj brakuje, no to powiedzmy, że przesyłania z niej muzyki do zegarka, plików różnego rodzaju, czy jakichś zdjęć, chociaż nie wiem do czego bym to użył, czepiam się troszkę, ale również eksportu, importu pliku trasy GPX, bo trzeba to podłączyć do innej zewnętrznej, aby to uzyskać, a taki Samsung na przykład, z tego co pamiętam przynajmniej, chyba takie opcje miał. Jak można podsumować ten sprzęt? Ja bym powiedział Xiaomi, dobry ruch, bo tak naprawdę ten Wear OS dużo zmienia i mamy w cenie 1199 zł Amazfita Balansa, którego mam nadzieję będę niedługo testował, tylko tamten jest na autorskim systemie, ten mamy na systemie takim androidowym. No i właśnie, ta cena idzie za tym oczywiście funkcjonalność, o której dzisiaj rozmawialiśmy w tym filmie. Być może po recenzji Balansa stwierdzę, że kurczę, ten Xiaomi jest słaby, ale wiecie, to chyba musiały być jakieś bajki, bo jednak Wear OS to Wear OS, nie oszukujmy się, większa funkcjonalność i nic tutaj tego nie zmieni. Bateria, ktoś może powiedzieć, że faktycznie trzyma słabo i będzie tak się działo, bo te baterie mają w okolicach 500 mAh, wszystkie zegarki, na Wear OS również, więc co tutaj więcej mogą zrobić producenci? Procek jest mega energooszczędny i tutaj więcej już nie są w stanie wycisnąć. 2 dni to myślę, że taki maks, dopóki technologia baterii się nie zmieni. Dopiero wtedy będziemy mogli liczyć na dłuższy czas na innym ładowaniu, chyba że będziemy patrzeć na zegarki, na rozwój autorskich systemów, które może w przyszłości w jakiś sposób dorównają Wear OS, co myślę, że prędko się nie stanie. W takim tempie przynajmniej. Na pewno wizualnie ten zegarek mi się naprawdę bardzo podoba. Tutaj na ręce mam Garmina Venu 3. On jest mniejszy, chudszy i dla niektórych może być to plus. Dla mnie no niekoniecznie, bo wolę takie większe zegarki. Jakość wykonania też jest na wysokim poziomie. Mamy również ekran AMOLED i nienaganny ten czas pracy na jednym ładowaniu i funkcjonalność. Nienaganny, bo już nie będę 10 razy tłumaczył, ale myślę, że wiecie dlaczego, bo ten Wear OS i tym podobnie. Także niech komentarze, taki mam pomysł, będą drugą częścią tego filmu, bo o wszystkim dzisiaj nie byłem w stanie na pewno tak szeroko powiedzieć, jak pewnie niektórzy by sobie życzyli, też jak ja bym sobie życzył, bo film trwałby pewnie ponad godzinę, 2 godziny, jest o czym opowiadać na pewno, więc pytajcie, komentujcie, ja będę na pewno wam pomagał. Na dziś to tyle, a tymczasem trzymajcie się.